Witam wszystkich, tu Wilku, Old Town Festival, Departament LARPA, Sztab Craftingu. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak zrobić prostą broń lateksową. Czyli o co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby przejść od tego do tego. Zanim przystąpimy jednak do pracy, chciałbym zaznaczyć, że jest to tutorial dla absolutnych lamusów. Ludzi, którzy nie wiedzą, jak się robi lateksową broń bezpieczną i głównie do nich skierowany jest ten film. Także wszystkich profesjonalistów, wszystkich dawaczy super rad z internetu proszę o wypowiadanie się na LARP Poland. Do wykonania tej broni będzie nam potrzebna pianka Ewa, rdzeń z włókna szklanego, tutaj mamy akurat średnicę 8 mm, lateks, farby akrylowe, czarny lakier w sprayu, lakier bezbarwny oraz klej kontaktowy. Przyda się wam też samoprzylepny plaster, bandaż i kawałek skóry. Na początek zajmiemy się rdzeniem. To jest pręt z włókna szklanego o średnicy 8 mm. Bardzo fajny, wytrzymały materiał. Tani jak pierogi w gastro. Normalnie się je kupuje w długości 1 metra, ale ja tu go przyciąłem w połowie. To będzie właśnie nasz rdzeń. Co zrobimy? Na początek okleimy go troszeczkę bandażem i dołożymy mu kawałki skóry na końcach. Dzięki temu, po pierwsze, nie przebije tak łatwo pianki, w razie W. A bandaż zapewni nam po pierwsze taka bajka sobie krąży trochę po internecie, że jak owiniecie bandażem, okleicie, to on się tak łatwo nie będzie łamał. Tak naprawdę chodzi o to, że później jak go włożycie już do pianki, to będzie się tej pianki lepiej trzymał, bo można go ładnie wtedy przykleić. Na początek zabezpieczymy sobie końce naszego rdzenia kawałkami skóry. Do tego celu użyjemy takich fajnych krzyżyków ze skóry. Możecie sobie zrobić z tego więcej warstw, jeśli chcecie. No ale na potrzeby tego filmiku zrobimy tylko jedną. I użyjemy do tego zwykłego samoprzylepnego plastra. Także tutaj sobie ładnie nakładacie. Tak. Końcóweczkę też możecie sobie troszeczkę okleić. I to samo robicie z drugim końcem. Teraz nałożymy na pręt klej i obkleimy wszystko bandażem. Do tego celu ja będę używał kleju kontaktowego, tak naprawdę to nie musi być klej kontaktowy, ale ja używam kleju kontaktowego do wszystkiego, bo jest po prostu fajny. Także sobie tutaj wszystko ładnie opędzlujcie. Dowcip się mnie dzisiaj trzyma, jak nie wiem. Normalnie musicie czekać, aż klej kontaktowy wyschnie, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, jest to klej, który musi mieć z czymś kontakt i później z drugą warstwą kleju. Ale jako, że będziemy tylko nakładać taki zwykły, nieelastyczny bandaż, to nie jest to aż takie potrzebne. Może być sobie trochę mokry. Ładnie, na okrętkę. Nie musi być super równo, nie to jest w tym wszystkim najważniejsze, grunt, żeby było po prostu całe pokryte. Tak oklejony rdzeń możecie już sobie zostawić, żeby sobie wyschł, a my w tym czasie zajmiemy się naszym projektem z pianki. Do wycięcia naszej broni użyjemy znanej wszystkim na pewno pianki Ewa. Tak? Mamy ją tutaj w dwóch grubościach, 10 mm i 5 mm. Zamiast tego możecie też użyć karimaty spokojnie, możecie użyć sobie jakiejś pianki pakowej po opakowaniach, jakichś tam z neseserów, jeśli macie. Nawet możecie użyć klapka Kubota. Też bardzo dobry materiał. Ale jako, że dużo się mówi o piance Ewa, więc będziemy profesjonalni dzisiaj i wykorzystamy faktycznie piankę Ewa. Na początek weźmiemy piankę Ewa 10 mm i to będzie nasza baza, w którą później wsadzimy rdzeń. Tu mam drugą połówkę tego rdzenia, na którym wcześniej pracowałem. Jego sobie wykorzystam jako taki właśnie wzór, żeby narysować, gdzie ten rdzeń będzie. Pamiętajcie, że musicie zostawić jakby troszeczkę tutaj od strony rękojeści, tak, żeby nikogo tym rdzeniem nie uderzyć i troszeczkę z przodu, tak z 10 cm, wiadomo, musi być bez rdzenia. Będę to robił długopisem, bo zgubiłem gdzieś mój biały marker. Nie będzie tego być może widać na kamerze, ale to tylko chodzi o to, żeby ja widział. Jedziemy.
Jak już odrysowaliście sobie miejsce na rdzeń, no teraz wokół tego możecie sobie narysować kształt swojej broni, którą ostatecznie będziecie chcieli sobie wyciąć. Możecie sobie do tego przygotować jakiś szablon z kartonika czy z papieru, tak naprawdę jest to kompletnie wasz wybór, ale jako że jest to tutorial dla absolutnych lamusów, to ja zrobię to po prostu od ręki. Zaczniemy sobie, że tak powiem, od drugiej strony, od rękojeści. To sobie możecie zostawić tak troszeczkę więcej i tak później to wszystko będziemy jeszcze rzeźbić i przycinać. Nie musi być super równo, tutaj sobie zrobimy taki dynks mały, żeby wyglądało profesjonalnie. Może sobie tak zrobić i tutaj powiedzmy tak. I pójdziemy, tak myślę sobie, w kształt takiej typowej pseudo-maczety, jaką często spotyka się na Wastelandzie. Wszyscy dobrze znamy ten typ. Nie przejmujcie się tym, że rysuję krzywo, robię to bez szablonu. Szablon nie jest aż tak bardzo wymagany w tym miejscu. I teraz nie wiem, a robić zaokrąglony czubeczek, czy może prosty? A zrobimy zaokrąglony, a troszeczkę dłuższy będzie, wiadomo. Taki sobie zrobimy kształt. I tutaj od strony tnącej możecie sobie zostawić troszeczkę więcej miejsca od rdzenia. Tak na wszelki wypadek, bo nigdy nic nie wiadomo. I tutaj zakończymy. Proszę. Teraz wycinamy do tego zwykły nóż z wymiennymi ostrzami. Normalnie możecie to zrobić sobie od jakiejś linijki, czegoś twardego i długiego, ale my pojedziemy tak po prostu od ręki. Pianka Ewa tnie się bardzo łatwo, bardzo wygodnie. Nie musicie się też martwić specjalnie, jeśli wytniecie coś trochę krzywo, bo i tak później to wszystko będziemy poprawiać. Jak już wycięte, to teraz możecie sobie to po prostu powyjmować. Taki będzie kształt. Mniej więcej. Teraz wykorzystując jako szablon naszą podstawową pianeczkę, z cienkiej pianki 5 mm wytniemy sobie warstwy zewnętrzne, które pójdą po bokach. Jak już wycięliście wszystkie elementy swojej broni, to teraz możemy zająć się wycięciem miejsca na rdzeniu. Tutaj musicie być już troszeczkę minimalnie bardziej precyzyjni, żeby nasz rdzeń w miarę dobrze się wpasował w tą szczelinę. Oczywiście nadal jest to tylko pianka, jest giętka i elastyczna i można to mimo wszystko dopasować. A jak już mówiłem, wszelkie nierówności poprawimy w postprodukcji. Wycięte, możecie sobie wyjąć. Proszę, elegancka dziura na rdzeniu. Teraz zajmiemy się sklejeniem naszych warstw w jedną porządną całość. Są różne metody robienia tego i jakby nie musicie tego robić tak jak ja sobie tak wybrałem, bo tak mi w tym momencie wygodniej. Można rdzeń wkleić najpierw od razu do pianki, on tutaj jest jeszcze nie przyklejony. Można najpierw przyłożyć warstwę i dopiero włożyć w tą dziurę rdzeń, ale my zrobimy tak, że jakby zaczniemy malowanie już od jakby tej części takiej niesklejonej. Używamy do tego celu kleju kontaktowego. Nie musi to być bardzo gruba warstwa. Grunt, żeby była równa, żeby nie było żadnych pustych przestrzeni. I teraz smarujemy drugą warstwę. Pamiętajcie, żeby ją odwrócić na drugą stronę, ponieważ będziemy to nakładać w ten sposób. Nie? Teraz bardzo ważny moment, musimy poczekać, aż klej wyschnie, tak? No, musi się robić tak, jak tutaj widzicie, taki matowy, nie błyszczący i dopiero wtedy możemy skleić te dwie warstwy razem.
Jak już nasz klej wyschł, teraz możemy skleić obie warstwy. Bardzo ważna uwaga na sam początek. Pamiętajcie, żeby od razu zrobić to w miarę równo, ponieważ jeśli przykleicie krzywo, to ten klej właściwie jest już prawie nie do rozerwania. Także bądźcie dosyć ostrożni. Nie przejmujcie się, jeśli coś będzie krzywo czy nierówno sklejone tak minimalnie, bo wszystko, jak już mówiłem, można później poprawić. Także to nie jest w tym najważniejsze, grunt, żeby nie było przekrzywione w tą czy w drugą, bo to już będzie gorzej. Ale takie nierówności jak tutaj czy tutaj, mówię, to wszystko można później wyciąć i wyrzeźbić. To samo teraz będziemy robić z drugiej strony. Tu już możecie wpuścić troszeczkę kleju, żeby sobie tutaj pościekał w rdzeniu, będzie się dzięki temu lepiej trzymał. I czekamy aż wyschnie. Klej wysechł, więc możemy skleić ostatnie dwie warstwy. Teraz po sklejeniu, wiadomo, mamy kilka trochę nierównych krawędzi, trochę się w paru miejscach krzywo skleiło. Bierzemy noż i będziemy wycinać wszystko, co wyszło źle i rzeźbić, żeby nadać temu kształt taki, jaki ostatecznie chcemy mieć. Jak już mamy wycięty wstępny kształt, teraz wyrównamy troszeczkę wszystkie takie krzywizny, nierówności, nadamy troszeczkę lepszej faktury. Możecie to zrobić normalnie papierem ściernym, albo dalej się bawić ostrym nożem, ale ja jako, że mogę, to sobie skorzystam z rebla. Po skończonym szlifowaniu możecie oczywiście się bawić trochę dalej, tak, powyrównywać te krawędzie, zrobić, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, ale na potrzeby tego filmu nie będziemy się w to bawić. Jedyne co zrobię, to dodamy kilka jakichś uszkodzeń, zadrapań, śladów użytkowania. Najlepiej nożem. Możecie to oczywiście zamiast nożem zrobić też na przykład lutownicą albo pirografem, ale tutaj nie będziemy specjalnie, nie będziemy specjalnie komplikować sprawy. Kurwa, umiem, robiłem to. Będziesz coś chciał. Tak wyrzeźbiona broń i jest już właściwie gotowa do pokrywania lateksem. Także tym się teraz zajmiemy. Zanim pokryjemy jednak lateksem, musimy broń pokryć warstwą kleju. Inaczej wasz lateks się wam złuszczy jak skarpeta. Tak posmarowaną broń zostawiacie do wyschnięcia, tak jak poprzednio, aż będzie matowa. I tutaj na rękojeści specjalnie nie smarowałem niczego klejem, ponieważ rękojeść będziemy sobie później owijać jakąś tam owijką, czy plastrem, bandażem, czy czymkolwiek. I tutaj tak naprawdę nie musi być tego lateksu. W międzyczasie, jak wasz klej na broni sobie schnie, przygotujemy sobie lateks. Lateks będzie w formie płynnej. Można go kupić w sklepach artystycznych. Pamiętajcie, żeby nie kupować tak zwanego lateksu do charakteryzacji, bo on jest bardzo drogi i w małych ilościach. Chodzi wam o taki zwykły lateks, najlepiej w litrowej butelce sobie kupić. Na początek co zrobimy, to wlejemy sobie tutaj troszkę tego lateksu do miseczki. Lateks strasznie śmierdzi, właściwie trochę jak wnętrze tojka, więc będziecie się czuli jak w domu. I lateks po wyschnięciu się robi bezbarwny, ale mimo wszystko ma taki lekko cielisty odcień, dlatego zmieszamy go sobie z czarnym pigmentem. Dzięki temu później, jak będziecie użytkować swoją broń i farba wam się zetrze, a na pewno wam się zetrze w którymś momencie, to nie będzie tego tak widać, bo lateks pod spodem będzie po prostu czarny. Widać, on się ładnie miesza w taką zupkę. Nie przejmujcie się tym, że on przyjmuje teraz taki kolor szary. Jest to wynik tylko dlatego, że lateks jak jest w formie płynnej po prostu jest mleczno-biały. A później jak już wyschnie, to zrobi się właśnie w kolorze pigmentu. Możecie też zamiast pigmentu dodać zwykłej farby akrylowej, no ale wiadomo, pigment to pigment.
Zaopatrzcie się też w większą ilość pędzli, bo ten pędzel po malowaniu broni będzie już do wyrzucenia, a pewnie jeszcze po drodze trzeba będzie go zmienić 2 razy. Kiedy klej już wyschnie, możemy przystąpić do malowania lateksem. Jak widać, w paru miejscach klej nam troszeczkę utworzył pęcherzy. Niestety z tym klejem kontaktowym to jest ten problem przed malowaniem lateksem. Możecie się na przykład zamiast takiego kleju w puszce zaopatrzyć w specjalny klej do pianki w sprayu, który daje wtedy ładniejszy, bardziej równomierny efekt. Ale na potrzeby naszego filmu to wystarczy. Poza tym mówmy się, robimy pastapo wiele wybacza. Także malujemy. Starajcie się nakładać w miarę cienką warstwę, bo i tak będzie wam to troszeczkę obciekać później, żeby nie zrobiły się wam po prostu takie krople, które będą sobie dyndać gdzieś tam na końcach. Tak ładnie pokryty pierwszą warstwą lateksu zostawiacie sobie do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Lateks schnie 20 minut do pół godzinki i potem będziemy nakładać kolejne warstwy. Możecie ich nałożyć z 4 do 5, tak naprawdę może nawet do 7. Im więcej warstw nałożycie, tym bardziej zakryjecie wszelkie nierówności pianki albo ewentualne bąble właśnie po kleju. Nałożyliśmy teraz 3 warstwy lateksu, zarówno tutaj z tyłu jak i z przodu, więc możemy przystąpić do malowania. Ogólnie jest kilka technik malowania. Możecie na przykład pomalować sobie teraz i później nałożyć lateks bez żadnego dodatku farby i wtedy będziecie mieli sobie tak bardziej wytrzymale, można powiedzieć, tak farba nie będzie się ścierać. Możecie też nałożyć kilka warstw lateksu i każdą w jakiś sposób tam malować, ale możecie też po prostu bezpośrednio na to nałożyć sobie farbę. Zaczniemy od zwykłego czarnego sprayu, a później dołożymy tylko trochę szczegółów srebrną farbą. Starajcie się sprayować w miarę dużej odległości i małymi seriami. Nie pozwólcie, żeby farba ze sprayu zbytnio się skondensowała. Później będzie to długo schło, będą się robiły zacieki. Nie wygląda to za dobrze. Zostawiacie to sobie do wyschnięcia. Możecie nałożyć jeszcze drugą i trzecią warstwę, jeśli chcecie. Nie trzeba. To i tak już jest ciemne, lateks też był z czarnym pigmentem, więc nie będzie to nawet aż tak bardzo widoczne, jeśli nałożycie tylko jedną warstwę. Zwłaszcza, że zaraz będziemy to przyozdabiać. Na początek przygotowujecie sobie farbkę szarą, z której będziemy robić jakby podkład. Będziemy tutaj wykorzystywać metodę suchego pędzla. Ci, co malują figurki, znają to pewnie jako dry brush. Nie chcemy nakładać za dużo farby, tylko właśnie jak sobie już nabierzecie na pędzel, to wycieracie, żeby tylko zostawiał takie lekkie smugi. Po zrobieniu sobie takiego ładnego szarego podkładu będziemy robić wykończenie farbą metaliczną srebrną. No i ją też trzeba wtedy dobrze wytrzeć. I tutaj już starajcie się być bardziej dokładni. Na początek same krawędzie. Tylko. Po zrobieniu krawędzi możecie dodać jeszcze troszeczkę srebrnego na brzegach, żeby nadać temu bardziej realistyczny wygląd. Po pomalowaniu nałożyłem tutaj jeszcze z 2-3 warstwy bezbarwnego lakieru, żeby zabezpieczyć farbę. Możecie tak nałożyć więcej oczywiście, jeśli chcecie. I tak samo to malowanie nie musi tak wyglądać, możecie sobie to wykończyć w jaki sposób wam się będzie podobało, dodać sobie rdze, więcej jakichś efektów uszkodzeń. Zależy to już tylko i wyłącznie od was. Na koniec teraz już tylko zajmiemy się zrobieniem rękojeści. Rękojeść zrobimy najprostszym i najtańszym możliwym sposobem, czyli znanego już nam wcześniej samoprzylepnego plastra. Jak już owiniecie, weźcie sobie kawałek szmatki, jakąś brązową farbkę, trochę wytrzyjcie. Oczywiście nie musicie wcale używać do tego farby, bo ten bandaż, czy ten plaster ma bardzo ciekawą właściwość, że właściwie jest uwalony we wszystkim, co się da po jakichś 10 minutach użytkowania. Więc ten efekt zrobiłby się w sumie sam.
W ten sposób wykonana broń wygląda bardzo profesjonalnie. Zwróćcie uwagę na to, jak cienką udało mi się ją zrobić. I co ciekawe, jeśli wykonacie tę broń w ten sposób, zapewnia ona również bardzo realistyczne dźwięki. Nie no dobra, żartowałem, tak naprawdę chodzi o to. W ten oto prosty sposób zrobiliśmy postapokaliptyczną maczetę lateksową z pianki. Nie potrzeba do tego wydawać nie wiadomo ilu pieniędzy. Jest to sposób, który na pewno przejdzie każdą akredytację na LARP-ie. Kończymy nasz tutorial, mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało. Gdybyście mieli jakieś pytania, nie zapomnijcie, że możecie napisać do nas na maila albo odwiedzić naszą stronę na Facebooku. I no, do roboty, bo w przyszłym roku spalimy wszystkie srebrne kiełbasy.